Czy nowiutki Volkswagen Passat może kosztować 50 tysięcy złotych mniej? Może, jeżeli skorzystacie z naszej platformy findcar.pl. Spójrzcie na ten konkretny egzemplarz, który na sprzedaż wystawił salon G&G Auto z Rzeszowa. To Passat w topowej wersji R-Line Plus z 204-konną hybrydą plug-in pod maską. Według cennika ten samochód powinien kosztować 253 440 zł, tymczasem dealer wycenił go na niespełna 203 tysiące złotych, więc w kieszeni zostaje Wam 5 dych. I takich okazji na Passata pokażemy Wam dzisiaj więcej, więc zostańcie z nami. Passat od kilkudziesięciu lat jest jednym z najważniejszych modeli marki z Wolfsburga. Samochód ten był i jest popularny właściwie w całej Europie, a ceniony jest wśród bardzo zróżnicowanej klienteli. Passatem interesują się ludzie o różnym statusie finansowym, ale również działy flotowe firm. Niemiecki reprezentant klasy średniej może być zarówno służbówką z abonamentem na lewy pas, jak i statecznym środkiem transportu dla całej rodziny. Z tego właśnie powodu najnowsza generacja B9 jest dostępna już wyłącznie jako kombi. Sedan poprzedniej generacji sprzedawał się dużo gorzej, a odmiana Variant jako jedyna może stanąć w szranki z SUV-ami, które zabrały Passatowi bardzo dużo rynkowej atencji. Mimo to rodzinny model nadal jest ważnym elementem europejskiej układanki Volkswagena, więc klienci mogą w ciemno obstawiać, że dostępny obecnie Passat B9 jest po prostu dobrze zaprojektowanym samochodem. A co za tym idzie, warto się nim zainteresować. Passat B9 jest na rynku od początku 2024 roku. Od strony technicznej bazuje na najnowszej ewolucji koncernowej platformy podwoziowej MQB Evo, dzielonej m.in. z mniejszym Golfem, ale też z sporą Skodą Superb. Ta druga została wspomniana nieprzypadkowo, ponieważ oba te samochody dzielą dużo rozwiązań technologicznych. Ale nie są to te same samochody, bo Passat jest dłuższy od Superba o 1,5 cm. Auto mierzy aż 4,92 cm, czyli jest o 14 cm dłuższe od poprzednika. Rozstaw osi w tym wypadku to 2,84 cm. Z jakimi autami konkuruje najnowszy Passat? Segment D w ostatnich latach stracił na rynkowym znaczeniu i trudno jest dzisiaj znaleźć tradycyjnego sedana czy kombi w tym rozmiarze. Popularny model Volkswagena może więc konkurować z większymi SUV-ami, np. Toyotą RAV4, Renault Rafale czy Kią Sorento. Z uwagi na zacierającą się różnicę cenową, Passat może również konkurować z przedstawicielami klasy średniej, ale w segmencie premium, czyli z BMW serii 3 czy Audi A5. Przy wyborze należy jednak pamiętać, że te auta są znacznie mniejsze od Passata. W zasadzie jedynym takim bezpośrednim konkurentem dla Passata może być tylko Toyota Camry, przy czym ona nie występuje w nadwoziu Variant, a jedynie w sedanie. Projektując nadwozie 9. generacji Passata za priorytet wzięto dopracowanie aspektów aerodynamicznych. Współczynnik oporu powietrza CX wynosi w tym wypadku zaledwie 0,25, co jest znakomitym rezultatem jak na potężne kombi. Pas przedni zyskał smukłe reflektory połączone świetnym paskiem LED. W bogatszych wersjach znajdziemy matrycowe reflektory IQ Light Matrix LED nowej generacji. Z tyłu oczywiście popularne ostatnio rozwiązanie w postaci świetlnej blendy, która rozciąga się na szerokość klapy bagażnika. Inżynierowie Volkswagena starali się nie przedobrzyć przy projektowaniu bryły auta i wydaje się, że ta misja zakończyła się sukcesem. Wchodząc do kabiny B9 natychmiast dostrzeżemy, że mamy do czynienia z autem na wskroś współczesnym. Centralne miejsce na desce rozdzielczej zajmuje wolno stojący ekran systemu multimedialnego MIP4 o przekątnej przynajmniej 12,9 cala lub w wyższych wersjach aż 15 cali. Przed kierowcą znajduje się cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit Pro o przekątnej ponad 10 cali. Przeniesienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów na kolumnę kierownicy pozwoliło uwolnić ogromną przestrzeń na tunelu środkowym, gdzie zlokalizowano pojemne schowki oraz ładowarkę indukcyjną. Jednocześnie Volkswagen posłuchał swoich klientów, którzy narzekali na niepoprawne działanie haptycznych przycisków na kierownicy, więc w tej generacji Passata na kierownicy znalazły się przyciski, a jakże fizyczne. Jedno nie ulega wątpliwości. Pasażerowie tylnej kanapy Passata na pewno nie będą narzekać na brak miejsca. Bagażnik ma pojemność 690 litrów, a po rozłożeniu kanapy uzyskujemy prawie 2000 litrów przestrzeni bagażowej. Te dane są nieco mniej imponujące w wersji PHEV, gdzie część bagażnika zajmują baterie trakcyjne. W takim przypadku kufer ma pojemność 510 litrów w standardowym układzie.
Podstawowym źródłem napędu Passata jest miękka hybryda 1.5 ETSI o mocy 150 koni z napędem na przednią oś. Dla kierowców poszukujących lepszych osiągów i chcących uniknąć miękkiej hybrydy w ofercie jest jednostka benzynowa 2.0 TSI w dwóch odmianach mocy 204 albo 265 koni mechanicznych. Ta druga połączona jest standardowo z napędem na 4 koła 4Motion. Zwolennicy Disney mają do wyboru jeden silnik 2.0, ale dostępny w trzech wariantach mocy: 122, 150 albo 193 konie mechaniczne. Ten ostatni, podobnie jak najmocniejsza benzyna, ma napęd na 4 koła 4Motion w standardzie. W dieslach również próżno szukać technologii mild hybrid. Ale w ofercie jest hybryda typu plug-in, czyli e-hybrid, z silnikiem 1.5 TSI i generująca systemowo albo 204 konie, albo 272 konie mechaniczne. Te napędy hybrydowe również są sprzężone z przekładnią dwusprzęgłową DSG, ale tym razem nie 7, a 6-stopniową. I nie ma możliwości wyboru napędu 4Motion, tutaj mamy tylko napęd na przednie koła. Za to i w przypadku mocniejszej i słabszej hybrydy mamy akumulator o pojemności niespełna 20 kWh netto, co powinno pozwolić na przejechanie nawet 100 km wyłącznie na prądzie. Dodatkowo auto może być ładowane prądem o mocy do 40 kW, dzięki temu od 10 do 80% naładujemy hybrydowego Passata w czasie poniżej pół godziny. A jak to wszystko wygląda cenowo? Ofertę otwiera bazowa wersja Trend, której wyjściowa cena z silnikiem 1.5 ETSI o mocy 150 koni i skrzynią DSG wynosi 175 190 zł. W ramach wyposażenia standardowego w tej wersji producent oferuje m.in. reflektory przednie i tylne w technologii LED, cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit, system multimedialny, ale z tym mniejszym ekranem niespełna 13 cali i bezprzewodową obsługą Apple CarPlay czy Android Auto. Do tego mamy tylko jednostrefową klimatyzację automatyczną, system bezkluczykowego uruchamiania i otwierania auta, czy czujniki parkowania z przodu i z tyłu wraz z asystentem Park Assist. Do tego zaledwie 16-calowe felgi ze stepów lekkich oraz zestaw asystentów kierowcy, w tym adaptacyjny tempomat, system hamowania awaryjnego, asystent pasa ruchu. Ta wersja wyposażenia jest również dostępna z 204-konną hybrydą typu plug-in, za którą trzeba zapłacić minimum 198 280 zł. Kolejnym szczeblem w cenniku jest wersja Business, startująca od kwoty 191 790 zł za wariant 1.5 ETSI. Wybór tej odmiany z bazowym dieslem 2.0 TDI o mocy 122 koni to już wydatek minimum 206 390 zł. Za mocniejszego 150-konnego diesla trzeba dopłacić niecałych 5 tysięcy zł, a 193-konne TDI z napędem na 4 koła to już koszt minimum 236 390 zł. Jeśli chodzi o hybrydy, to wariant 204-konny kosztuje minimum 216 290 zł, a za mocniejszy 272-konny trzeba dopłacić 11 tysięcy. Wersja Business w standardzie zapewnia m.in. fotele Ergo Active z elektryczną regulacją i funkcją masażu pneumatycznego i oczywiście podgrzewania. Do tego mamy już 3-strefową klimatyzację Climatronic, zaawansowany pakiet asystentów Travel Assist Side Assist z monitorem martwego pola, do tego kamerę cofania, przyciemniane szyby tylne, srebrne relingi dachowe, fabryczny system nawigacji satelitarnej Discover. A jeżeli chcemy jeszcze więcej, to kolejna w cenniku jest odmiana Business Plus, która względem tej regularnej odmiany Business dorzuca nam wentylację foteli, oświetlenie ambientowe, bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika czy akustyczne szyby boczne. Za Business Plus w każdej dostępnej wersji silnikowej trzeba dopłacić symboliczne 800 zł, więc warto. Kolejna w hierarchii wersji wyposażeniowych jest wersja Style. Jej ceny katalogowe startują od 208 090 zł za auto z silnikiem 1.5 ETSI. Ten wariant wyposażenia jest również bazowym dla 204-konnej odmiany jednostki 2.0 TSI. Taki Passat kosztuje minimum 222 990 zł. Wariant ze 150-konnym dieslem 2.0 TDI katalogowo wychodzi 227 890 zł. Z kolei najmocniejszy diesel 2.0 TDI, ten 193-konny, wyceniono na minimum
252 990 zł, czyli ponad 250 000 za Passata. Za odmiany hybrydowe w wersji Style trzeba zapłacić odpowiednio 230 290 zł i 241 290 zł. W wyposażeniu standardowym w wersji Style znajdziemy zaawansowane reflektory matrycowe IQ Light LED Matrix z podświetlanym logo i paskiem na grillu, podgrzewaną kierownicę, relingi dachowe. Drugą, najdroższą wersją Passata B9 jest Airline, za którą trzeba zapłacić minimum 217 490 zł i to z silnikiem 1.5 ETSI, czyli zaledwie 150 koni. Mocniejsza 204-konna benzyna wymaga dopłacenia 15 000 zł. Od tego poziomu wyposażenia startuje też cennik najmocniejszej 265-konnej odmiany benzynowej, sprzężonej z napędem na 4 koła. Tutaj według cennika kosztuje ona 263 690 zł. Ze 150-konnym dieslem kosztuje wyjściowo 237 190, a za najmocniejszy wariant TDI i napęd 4Motion trzeba dopłacić 25 000 zł. Jeśli chodzi o pchewy, 204-konna wersja to co najmniej 242 690, a za dodatkowych 68 koni dopłacamy standardowo 11 000. I właśnie tak skonfigurowane auto na naszym portalu findcar.pl wystawił na sprzedaż dealer Volkswagen Bednarek z Łodzi. Ten egzemplarz jest dodatkowo wyposażony w większy ekran systemu multimedialnego, a także system audio Harmana Kardona. Do tego mamy wyświetlacz head-up czy dodatkowe systemy wsparcia kierowcy. Jest więc na bogato. Do tego stopnia na bogato, że w ten sposób skonfigurowany Passat powinien kosztować 274 500 zł, ale ten konkretny egzemplarz został wyceniony na 233 300 zł, czyli ponad 41 000 zł zostaje Wam w kieszeni. Odmiana Airline oferuje pełny dynamiczny pakiet stylistyczny ze sportowymi zderzakami i czarnymi akcentami nadwozia, 18-calowe felgi aluminiowe, progresywny układ kierowniczy, zintegrowane fotele sportowe z logo R, spłaszczoną kierownicę sportową, czarną podsufitkę, a do tego obniżone o 15 mm zawieszenie. Ofertę domyka flagowa specyfikacja Airline Plus, za którą względem zwykłego Airline'a trzeba również dopłacić symboliczne 800 zł. I wówczas do listy wyposażenia dodatkowego dochodzą nam 19-calowe felgi czy panoramiczny dach. Nieźle jak za 800 zł. No więc poznaliśmy ceny katalogowe Passata, a teraz zobaczmy, za ile faktycznie takiego Volkswagena będziemy mogli kupić, korzystając z findcar.pl. Passat B9 jest na rynku obecny od ponad 2 lat, więc bez problemu znajdziemy już używany egzemplarz, jeśli nie mamy parcia na nówkę oczywiście. Dealer Skody Gdańsk-Grunwaldzka ma fajny egzemplarz na sprzedaż. Mówimy o Passacie wersji Elegance, czyli odpowiedniku dzisiejszego Styla. Nie jest to więc podstawowa wersja. Pod maską za to ma standardową benzynę 1.5 ETSI. Ten egzemplarz do tej pory przejechał niecałych 44 000 km i został wystawiony przez salon na sprzedaż za 124 900 zł. Podobnie wyposażony nowy Passat kosztowałby 90 000 zł więcej. Innym sposobem na zaoszczędzenie nieco grosza na kupnie samochodu jest zakup egzemplarza, który służył jako auto demonstracyjne w salonie. Zazwyczaj są takie egzemplarze dobrze wyposażone i sporo tańsze od tych całkowicie nowych. Salon w Nowym Sączu oferuje właśnie takiego podemonstracyjnego Passata w prawie najbogatszej wersji Airline ze 193-konnym dieslem i napędem 4Motion, które to budzą potencjalnie największe zainteresowanie wśród kupujących. Ten egzemplarz został wyceniony przez dealera na 186 500 zł, czyli 80 000 mniej niż cena katalogowa za nówkę. A za ile realnie możemy dostać przyzwoicie wyposażonego, nowiutkiego Passata? Cennik, jak pamiętamy, startuje z poziomu 175 000 zł, ale w tej wersji nie dostaniemy zbyt dużo wyposażenia. Żeby otrzymać auto skonfigurowane zgodnie z klasą samochodu, musimy zainwestować minimum w wersję biznes. I taki samochód sprzedaje dealer z Koszalina. Pod maską tego egzemplarza znajduje się podstawowa benzyna, czyli 1.5 ETSI. W środku znajdziemy kilka elementów wyposażenia dodatkowego, np. audio Harmana Kardona, gniazdo 230 V czy podgrzewaną kierownicę. Taki Passat może być Wasz za, uwaga, 165 300 zł, czyli ponad 32 000 zł taniej niż wynosi jego cena katalogowa.
To teraz przechodzimy do silników, z którymi Passat i Volkswagen kojarzą się niezmiennie i od lat, czyli do motorów TDI. I nic dziwnego, że te TDI są popularne, bo abstrahując od zużytych starych B5, to diesle po prostu ciągle pasują do uniwersalnego charakteru Passata. W salonie w Warszawie znajdziemy takiego warianta TDI ze 150-konnym dieslem w wersji Business, która okraszona jest paroma pakietami wyposażenia dodatkowego. Auto jest wystawione na naszym portalu za równe 190 tysięcy złotych, podczas gdy według cennika powinno kosztować niecałych 234 tysiące złotych. Więc ponad 40 tysięcy złotych oszczędzacie. Ale 150 koni w TDI niektórym też może nie wystarczyć. Poza tym wiele osób, szukając samochodu w tym segmencie, oczekuje już napędu na 4 koła. Passat występuje w wersji, która spełnia te oczekiwania, a jeden z warszawskich dealerów wystawił taki model na naszym portalu. Mamy tu do czynienia z autem ze 193-konnym dieslem z napędem na 4 koła 4Motion w wersji Business Plus, która posiada niemal wszystko, co niezbędne w codziennej eksploatacji. Według oficjalnego cennika taki Passat powinien kosztować ponad 245 tysięcy złotych, ale ten konkretny egzemplarz może być Wasz za niecałych 197 tysięcy, czyli w kieszeni zostaje Wam prawie 50 tysięcy złotych. Passat B9 jest dowodem na to, że kupując nowe auto rodzinne nie jesteście skazani na SUV-y. Niemiecki reprezentant klasy średniej pokazuje, że tradycyjne kombi może oferować tyle samo, a może nawet więcej przestrzeni i bagażnika niż wyżej zawieszeni konkurenci. A na pewno odwdzięczy się na przykład niższym spalaniem. Sprawdzone rozwiązania, które znajdziecie w tym aucie i które są w porę aktualizowane, mogą nadal być atrakcyjne dla współczesnych klientów, a zainteresowanie najnowszym wcieleniem kombi z segmentu D rodem z Wolfsburga tylko potwierdza tę tezę. Kupując auto dla rodziny lub też tylko dla siebie albo do firmy, warto rozeznać się z ofertami dostępnymi na findcar.pl i to nie tylko na Volkswagena Passata, tylko na wszystkie marki i wszystkie modele, jakie tylko przychodzą Wam do głowy, bo mamy obecnie ponad 31 tysięcy ogłoszeń na samochody nowe i używane, wszystkie wyłącznie od autoryzowanych dealerów z całej Polski. Więc wpadajcie na naszą platformę findcar.pl. Klikajcie, sprawdzajcie, wyszukujcie, potem dzwońcie albo piszcie do dealerów, choćby po to, żeby przygotowali Wam ofertę finansowania takiego samochodu. A potem kupujcie i do zobaczenia na drodze.